Przepis na zakwas na barszcz biały z zeszytu mojej babci. Dzisiaj zrobimy taki pyszny zakwas na barszcz biały. Do przygotowania tego zakwasu potrzebna nam będzie przede wszystkim mąka pszenna pełnoziarnista. Tak wygląda mąka pszenna pełnoziarnista. I tutaj jest 100 gram. Ja tą mąkę wsypię do mojego słoiczka, ale będzie mi ciężko tak wsypywać, więc sobie łyżką wsypię. Słoik jest wyparzony. Witaj na moim kanale. Kanał się nazywa Przepisy jak u babci. Mam na imię Ewa i nie jestem babcią. Nadaję z kraju Włochy. Mieszkam we Włoszech od 1989 roku. No co ja mówię, 7. Już bym chciała sobie dołożyć lat. 89. Także w tym roku, w 2026, będzie aż 37 lat, jak mieszkam w tym kraju, a konkretnie w Rzymie. Subskrybuj mój kanał, jeżeli nie ma subskrypcji, zaznacz dzwoneczek, a będziesz powiadamiany o wszystkich nowych przepisach. Dobrze, kochany widzu, wracamy do naszego zakwasu. W słoiku wyparzonym znajduje się 100 gram mąki pszennej pełnoziarnistej. Do tej mąki należy wlać pół litra ciepłej, przygotowanej wody. O, widzicie, zmieściło się. I co my teraz mamy zrobić? Mamy to wszystko zamieszać do połączenia się składników, czyli mąki pszennej pełnoziarnistej z wodą. Ja sobie użyję takiej czepaczki. Czepaczka jest plastikowa, a nie jest to czepaczka metalowa. Pamiętajmy, nie używamy tutaj metali, ani łyżki metalowej, ani czepaczki metalowej, gumowej, takiej plastikowej. Ja teraz to wszystko dobrze zamieszam. Jeżeli nie masz takiej czepaczki, możesz użyć oto właśnie tej części od takiej łyżki, albo łyżką, ale najlepiej taką częścią. My musimy to dobrze zamieszać. No oczywiście ja zaraz pokażę, przestawię kamerkę, pokażę, jak to się fajnie miesza. O, widzisz nóżki od mojego statywu. To ma tak wyglądać. Słuchajcie, ja mam męża Włocha, gotuję codziennie makarony po włosku. Jeszcze na tym kanale nie mam dużo przepisów z makaronami, ale jeżeli ktoś lubi makarony, to zapraszam na mój drugi kanał, który się nazywa Mangiare Łewki. Tam mam ponad 1000 przepisów, jest playlista z makaronami. Link na ten kanał zostawię Wam w opisie tego filmu. Dobrze, wracamy do naszego przygotowania zakwasu na właśnie na barszcz biały. No nie tylko w ciągu Wielkanocy robimy barszcz biały, ale w ciągu roku, prawda? No piszcie, kiedy robicie barszcz biały. Najlepszy na takim zakwasie. A tak wygląda właśnie Ewa z kanału Przepisy jak u babci. Wszystko nam się połączyło dobrze. Jeszcze tutaj tak wezmę, zrobię, żeby ta mąka się dostała do środka. Może ja to odłożę i jeszcze tym patyczkiem tak porobię. Zobaczcie, chcę, żeby to znalazło się w środku. Moim zdaniem mąka już jest dobrze połączona z wodą. I co tutaj dodamy? Przede wszystkim nasze babcie dokładały piętkę z chleba, który był zrobiony na zakwasie. Taka piętka chleb zrobiony na zakwasie przyspiesza nam właśnie kiszenie. I ja mam taką piętkę z chleba zrobionego na zakwasie, taki mały kawałeczek, ale jak ktoś nie ma piętki, to może wrzucić kawałek chleba. Ja też wrzucę chleb, to nic się nie stanie. Piętkę i chlebek można wrzucić, to przygnieciemy. Następną przyprawą będą liście laurowe. Jak powiedziałam na początku, ja mieszkam we Włoszech
w Rzymie i tutaj drzewa laurowe są wszędzie. Ja mieszkam w Ostii Antycznej, tutaj sobie spaceruję i są drzewa laurowe i sobie zrywam świeże listki, także zobaczcie, mam fajne świeże listki. Wrzucam takich 4 listki do takiego słoika, będzie aromatyczne. To przyciśniemy, kochani, o tak, zobaczcie, super. Teraz następną przyprawą, jaką dodamy sobie do tego naszego zakwasu, to są 4 ziarenka ziela angielskiego. Ok, też tutaj to zamieszam. No i oczywiście, żeby nasz zakwas był bardzo aromatyczny i właśnie tym się różni od zakwasu na żur, że my dodajemy majeranek. Majeranek, po włosku maggiorana. Wsypujemy całą kopiatą łyżkę. Ja tutaj sobie odmierzyłam i wsypałam. Teraz jeszcze wezmę tym, zamieszam, żeby tak fajnie się ten majeranek połączył z wodą i z tymi pozostałymi składnikami. Ok. Dobrze. Jeszcze tak zrobię, niech to się fajnie zrobi. Ok, zamieszamy. No i oczywiście, żeby dodać aromatu i żeby ten zakwas był taki zdrowy, to dodajemy 4 ząbki czosnku. Ja mam 2 takie olbrzymiaste ząbki czosnku, więc przekroję go na pół i wyjdą mi 4 kawałki. Wrzucam. Ok, a wy jak macie mały ząbek czosnku, to wrzucacie 4 takie małe i jest ok. Ja teraz to wszystko przygniotę. I co robimy? Pozostawiamy w ciepłym miejscu, takim właśnie, gdzie nie ma przyciągów, żeby było ciepło. Przykrywamy właśnie taką gazą, a jak nie, to ściereczką lnianą. Chodzi nam o to, żeby zakwas miał powietrze, on musi pracować. On musi mieć powietrze. To tak jak robimy zakwas z buraków czerwonych, też gazą przykrywamy. I pozostawiamy na kilka dni, no można powiedzieć do 5 dni. Na 5. dzień już macie gotowy taki zakwas. Taki oto zakwas na barszcz biały z mąki pszennej pełnoziarnistej mieszamy na 2. dzień. Ja dzisiaj go zrobiłam, jutro go nie będę mieszać, natomiast na 2. dzień wezmę drewnianą łyżką i zamieszam, żeby on mi lepiej pracował. Na tym właśnie zakończę nagrywanie tego filmu. Mam nadzieję, że przepis Ci się przyda i że zrobisz zakwas. Napiszesz mi w komentarzu, jak Ci smakował ten przepis, jak Ci smakował barszcz biały. Nagram Wam też przepis na zakwas z mąki żytniej, pełnoziarnistej na żur i jeszcze inny zakwas, czyli zakwas z mąki owsianej. Także czekajcie na te przepisy. Ja Wam dziękuję bardzo, że oglądaliście do końca ten film i zostawcie ślad po sobie w formie łapki w górę, komentarza i podbijcie film. To wszystko jest ważne dla algorytmu YouTube'a, żeby promował ten film.